Czy wiecie, że łosoś zalicza się do ryb białych, a jego pomarańczowy kolor wynika z tego, czym jest karmiony? O sekretach japońskiej kuchni opowie nam dzisiaj mistrz Europy sushi Piotr Kuc. Cześć, witam, zapraszam na spacer. Ale fajnie, że do nas dołączyłeś. Ile to my dzisiaj smacznych ciekawostek o kuchni japońskiej się dowiemy podczas jednego właśnie z naszych spacerów z cyklu Spacerem po Japonii, który realizujemy razem z naszym fantastycznym partnerem, firmą Yokohama. Piotrek, to z czym jest karmiony karmione są te łososie, że mają taki pomarańczowy, łososiowy kolor? Więc tak, zaczynamy od tego, że łosoś w momencie, kiedy jest hodowany, nie jest w naturalnym środowisku, jest karmiony paszą. Sobie skręcimy tutaj w Dobra. lewo. Dobra. Z krewetkami, ze skorupiakami, z pancerzami, z karotenem i dzięki temu on nabiera takiej barwy. Natomiast naturalnie występujący łosoś w środowisku naturalnym ma taki szaro, jasny kolor. Okej, czyli skorupiaki, krewetki, tak. no różne inne takie rzeczy. To wszystko, no i karoten w tych paszach po prostu i nadaje barwę mięsu. Jest w ogóle wiele rodzajów łososia, prawda? My Tak. znamy głównie tego norweskiego, ale jakie tam są No jeszcze? wiadomo, że jeszcze jest łosoś bałtycki, właśnie mamy łososia szkockiego, one wszystkie tak naprawdę zaliczają się do jednej rodziny, natomiast samo miejsce pochodzenia tak jakby determinuje też jego klasę. No. A klasa najwyższa łososia, to skąd one No pochodzą? moim zdaniem zdecydowanie łosoś szkocki. O, proszę, to niedaleko w sumie. Zdecydowanie. Okej, wędką zarzucić i proszę, już ją tutaj mamy. Tak, i możesz mieć. Fajnie. Słuchaj, czy ja dobrze słyszałem, że nasze sushi europejskie jest wysokokaloryczne, No. a japońskie jest takie lżejsze, bo chyba się mniej zdecydowanie przyprawia, tak, prawda? zdecydowanie. To znaczy sushi ogólnie przez to, że ryż jest dosładzany, musi zostać tak jak w jakiś sposób zakonserwowany, więc konserwuje się go octem, mieszanką octu ryżowego z cukrem, solą. Natomiast tego cukru dajemy bardzo dużo, zwłaszcza wydaje mi się w krajach europejskich. Porównując to ze smakiem w Japonii, no to jest dużo słodszy. A z czego to wynika? Dlaczego tyle cukru Wiesz dodawany co, jest? ja mam Rozumiem, że do wody, w której gotowany jest ryż. Nie, tak? nie, To to już dodajemy, gotujemy ryż, następnie przygotowujemy w osobnym pojemniku taką właśnie zalewę zakwaszającą nasz ryż, składającą się w dużej mierze, uproszczając, z octu ryżowego, cukru, soli i po prostu po ugotowaniu ten ryż tak jakby zaprawiamy właśnie taką zalewą. Natomiast ja mam taką swoją teorię, że przez to, że my jesteśmy nauczeni jeść bardzo słodkie rzeczy i wszystko mamy dosładzane, więc im słodsze, tym lepsze. Tak, nawet moja mama, która dzisiaj jako babcia moim dzieciom lubią zupę pomidorową, to mówi, bo ja też cukru dodaję nawet do zupy pomidorowej. No więc właśnie, moja babcia na przykład dodawała cukru do śmietany, do mizerii. Także to pamiętam, to no ja właśnie. też. O, ale mi smaka zrobiłeś. No, No właśnie, ale wracamy do sushi. Do Sushi Japonii. do sushi, do Japonii. tak. Sushi to jest kwaśny ryż, tak? Bo to w ogóle w Tak, tłumaczeniu... tak. W takim tłumaczeniu to jest zakwaszony ryż. To sushi to właśnie zakwaszony ryż. Natomiast wiele osób myli sushi z sashimi. Natomiast nic, co występuje bez ryżu do sushi, zakwaszonego ryżu do sushi, nie możemy nazwać sushi. Oczywiście w takiej bardzo ortodoksyjnej nomenklaturze, tak bym to ujął. Okej, czyli sushi to jest kwaśny ryż, a sashimi to jest surowa ryba. Surowa ryba, pokrojona surowa ryba, dokładnie. No. Czy każdą rybę można jeść na surowo? No nie można każdej ryby zjeść na surowo. Nie możemy na surowo zjeść ryb słodkowodnych ze względu na to, w jakim środowisku żyją i przez to, że występuje duże prawdopodobieństwo zakażenia bakteriami salmonelli, coli w tym mięsie, więc nie zaleca się. Mówisz o rybach słodkowodnych, Słodkowodnych, czyli tych- liszcz, leszcz, karp, lin,
okej. Tak, takie dosyć, które najczęściej występują na polskich stołach mimo wszystko. Czy w kuchni japońskiej takie ryby także się podaje, tylko pod warunkiem, że są ugotowane albo usmażone? Podaje się węgorza, tak. natomiast węgorz musi zostać wcześniej właśnie ugotowany, zgrillowany. I to jest chyba taki najlepszy przykład, jaki mi przychodzi na ten moment do głowy na szybko, tak jak sobie tutaj chodzimy. Czyli te słodkowodne ryby, których mówisz nie jemy na surowo, Tak. Trzeba albo ugotować, albo usmażyć, poddać Do obróbce termicznej właśnie. Dokładnie. I wtedy dokładnie. te pasożyty, te bakterie, wszystko, czy one tam niosą ze sobą, są oczyszczone. No. Ciekawostka, co? Nie wiem jak wy, drodzy powerwalkerzy, powerwalkerki, czy słyszeliście o tym, ale super ciekawe rzeczy. w ogóle Jeszcze Piotr jest, mówi tutaj. a propos właśnie niejedzenia ryb na surowo, również nie jemy ryb z tak zwaną srebrną skórką, czyli wszelkie makrele, sardynki, sardele, ponieważ one znowu zawierają bardzo dużo histaminy w swoim mięsie i tutaj też należy działać prewencyjnie, Okej. ponieważ teraz trudne słowo, możemy wywołać wstrząs anafilaktyczny O. u osoby. Bardzo długo to powtarzałem przed nagraniem, naprawdę, żeby się nie pomylić, bo ja mam z tym problem. Tak, z tym to słowem. powiedz, na czym to polega ten wstrząs No to anafilaktyczny. anafilaktyczny? Chodzi o to, że po prostu osoba uczulona na histaminę może doznać zwężenia krtani, możemy po prostu wywołać reakcję alergiczną, która no tak jak przy Konsekwencji ukoszeniu można udusić się. no, osy pszczoły, tak, no to tutaj Okej. właśnie może dojść do takich nieprzyjemnych konsekwencji. Natomiast prewencyjnie zasalamy na minimum godzinkę Mhm. Ale co zasalamy? taką rybę, filet. Okej. Filet takiej ryby, oczyszczony filet takiej ryby. Następnie na pół godzinki, 40 minut zanurzamy w schłodzonym occie ryżowym, Tak. tak żeby wyczyścić ładnie tą rybę. No i mamy gotowo przyrządzoną. Natomiast to już też zostało poddane nie obróbce termicznej, natomiast obróbce chemicznej. W kuchni japońskiej bardzo dużo, jednak większość ryb się je na surowo, prawda? Zgadza się. Z czego to wynika? Jaka jest tego historia? No ty spędziłeś dużo czasu w Japonii, specjalizujesz się w tej kuchni. Jesteś, jeszcze raz powtórzę, mistrzem Europy sushi. Słuchajcie, no fajnie, mamy dzisiaj gościa, co? A na sam koniec w ogóle Ciebie pytam, jak do takich mistrzostw Europy trzeba Dobra, się przygotować i jak je porozmawiamy wygrać. oczywiście. Ale to na deser. Powiedz o tej surowej rybie w kuchni japońskiej. Znaczy, surowa ryba, szczerze, nie znam historii. Nie znam tej historii od tej strony, dlaczego akurat wybrali surową rybę, natomiast w moim przekonaniu po prostu oddaje najbardziej walory smakowe, tak? Przy podaniu z sosem sojowym, z dodatkami sos sojowy, wasabi, imbir marynowany, tak? Czyli to, co najbardziej kojarzymy, plus delikatnie słodko-słony ryż, no to po prostu poezja smaku. Tak. Czy w Japonii także stosuje się te przyprawy właśnie, o których wspomniałeś, czyli Tak. imbir, sos sojowy, wasabi? Zdecydowanie tak, natomiast jest ściśle określona etykieta, w jakich warunkach używamy, w jakich warunkach nie używamy, przy jakich daniach używamy, przy jakich warunkach, przy jakich daniach tego nie robimy. To daj nam parę wskazówek, Dobra, bo ja okej. ja sobie robię zupę z sosem sojowym, po prostu tak lubię. Ja też tak lubię, Moczę, nalewam na to, jeszcze wasabi gdzieś tam. ale teraz użyję powiedz, jak to troszeczkę, wygląda. teraz użyję takiego troszeczkę, wiesz, wróciłem dopiero co z licei, więc użyję takiego słowa fopa, Dobrze. troszeczkę po francusku. To teraz. poczekaj, to teraz zatrzymajmy się. A dlaczego wróciłeś z Nicei? Wytłumacz O może tym- wszystkim? Nie będziemy o tym rozmawiać. Nie będziemy. Dobra, nie. spoko. To mogę Ci off the record powiedzieć. Dobrze, No. jasne. Widzicie, odrobina tajemnicy. Trochę prywaty. Dobra, trochę prywaty. wracamy w takim razie do tematu, do tych, jak to się mówi, obrzędów? Nie. Zwyczaj przy stole. A więc tak, jeżeli chodzi o wasabi, jest przyjęte w Japonii jest tak, że jeżeli coś zostało doprawione przez szefa kuchni, kucharza, to już tego nie poprawiamy. Wasabi jest, zapobiega rozwijaniu się, jest bakteriobójcze, po prostu krótko mówiąc. Jest bakteriobójcze, oczywiście jest przyprawą, która nadaje ostrość potrawom, natomiast samo w sobie ma też działanie prewencyjne bakteriobójcze. Natomiast przyjęło się tak, że zostały już dodane do... Patrz, jak pięknie lecą łabędzie. Coś niesamowitego, jakie mamy tutaj, powiedzmy, z lądowaniem. Wow. Wow.
No, powiem Wam, że przy okazji spaceru Tak. można tak pięknie i Przyrodę florę, sobie. i faunę, i przyrodę, tak jak mówisz Piotrek, poobserwować, doświadczyć. prawda? Przed chwilą pokaz nam zrobiły. Pięknie łabędzie tutaj w parku. W okolicach jesteśmy, spacerujemy sobie w okolicach stadionu Znicz w Pruszkowie, W Pruszkowie, pod Warszawą. A tutaj się umówiliśmy na dokładnie. spacer. Nie wiem, gdzie Wy Fajnie. teraz idziecie sobie, gdzie spacerujecie, Wasza okolica jest, ale tutaj jest fajnie, mnóstwo ptactwa. Jakbyście byli w okolicy, zapraszamy, bardzo fajny park. Tak więc, wasabi zazwyczaj już jest podane w naszych maki czy nigiri, więc tutaj już zupełnie niczego nie musimy sobie doprawiać. Przy sashimi jest troszeczkę inna sytuacja, tutaj sobie możemy delikatnie doprawić. Natomiast imbir, jak używamy imbiru? Imbiru używamy w momencie, kiedy chcemy sobie zmienić smaki, czyli na przykład przechodzimy z jednej ryby na inną rybę, z tłustego na chude. I tylko w takim momencie, ponieważ imbir ma za zadanie oczyszczać kubki smakowe na naszym języku, na naszym podniebieniu. Więc w ciekawostka, ten to o sposób tym to nie działamy wiedziałem. i raczej staramy się dozować 1-2 listki, a nie po prostu taką, że tak powiem, kubeczkę na raz. Czy imbir można maczać w sosie sojowym? No nie powinno się. Nie powinno, okej, Nie dobra. powinno A do się. czego w takim razie służy i w którym momencie używać sosu sojowego? Sos sojowy służy temu, żeby jeszcze wzmocnić smak. Sól jako sama w sobie jest wzmacniaczem smaku i uwydatnia ten smak. Także używamy sosu sojowego w momencie, kiedy spożywamy każdy kawałek naszego sushi. Natomiast to też jest bardzo istotne, że w momencie, kiedy zwłaszcza przy nigiri, ja bardzo często widzę ten błąd. Jeżeli goście w restauracjach jedzą nigiri, że maczają ryż. Ryż mamy doprawiony, ryżu nie musimy poprawiać. Chcemy uwydatnić smak ryby, więc my sobie powinniśmy maczać nigiri stroną od ryby, A nie od strony ryżu. a nie od strony ryżu. Okej. Dokładnie. To wytłumaczymy wszystkim, czym jest nigiri. Oczywiście. Nigiri, czyli najbardziej zaawansowana technicznie, a zarazem najprostsza forma sushi, czyli po prostu kulka ryżowa z położonym plasterkiem ryby, tudzież owocem morza na wierzchu. Bez żadnych wodorostów. Dokładnie. Bez żadnej rolki, Dokładnie, którą później tam dokładnie. pamiętam robicie i Tak, tniecie i ją kroimy, kroicie. dokładnie, tak. Okej, to jest nigiri. A jak się nazywają rolki? Mamy hosomaki, czyli te najcieńsze rolki, najbardziej popularne w Japonii. Futomaki, czyli grube, wieloskładnikowe maki z nori na wierzchu. Nori, co to jest nori? Nori to są wysuszone, sprasowane krasnorosty. Wodorosty. Wodorost, no krasnorost, Krasnorost. no, bo to jest, Dobre. bo to takie jest bardzo mocno już tam. Oczywiście, wiem, wy się specjalizujecie, wy jesteście na następnym poziomie. Ale tak, to są wodorosty. Jasne, fajnie. Natomiast, no tak, no to tu mamy to nori i nori jest na wierzchu. W prawo skręćmy, tutaj Prawo, sobie tam widzę, że też Ja jest widzę, dosyć. że jest tutaj zegar kwiatowy. Kolejna atrakcja. No to idziemy. Okej. No i jeszcze mamy uramaki, czyli ura na odwrót, odwrotną stroną. I tutaj mamy ryż, tudzież na tym ryżu jeszcze rybę, jakieś warzywo, owoc. I w środku mamy tak jakby schowane te glony nori. Okej. Czyli jeżeli mamy podane nigiri, tak? Tak to się nazywa? Nigiri? Nigiri, dokładnie. Czyli nie maczamy ryżu w sosie sojowym, tak jak ja Zdecydowanie to polecam. zawsze robię, tylko polewamy odrobinę tego sosu sojowego na wierzch, czyli Tak. na rybę. Dokładnie. Żeby dokładnie. Może uwydatnić jej smak. nie poprawiać smaku ryżu, też po czym poznać dobrze przygotowane nigiri, po tym, że po prostu w momencie, kiedy już bierzemy kęsę do ust, też jest ważne, że staramy się, to są wszystko jednokęsowe kawałki, czyli całość staramy się zmieścić w ustach. I w momencie, kiedy zaczynamy już tę kęsę sushi, że tak powiem, przetrawiać wstępnie Tak. w ustach, że ten ryż zaczyna nam się rozpadać, że to nie jest wszystko ugniecione. Więc w momencie, kiedy dodamy sobie sos sojowy jeszcze na ryż, który nie jest zgnieciony, tylko jest fajnie, puszyście, lekko uformowany, to nigiri nam się rozpadnie jeszcze w sosie sojowym.
Fajnie, fajnie. Powiedziałeś, że wszystko powinniśmy jakby kęs pałeczkami najlepiej albo palcami. Albo bo przecież palcami, też można- broń Boże, sztućce. No właśnie, broń Boże, bo sztućce. przecież sushi dozwolone jest jedzenie palcami, bardzo, prawda? Bardzo dozwolone. Powinniśmy w każdym miejscu dostać oshibori, czyli taki ręczniczek do wycierania w trakcie posiłku naszych dłoni i jak najbardziej to jest bardzo poprawna forma. Fajnie. Czy Japoni jedzą właśnie rękoma, czy Jedzą, zdarza się, paluszkami? zdarza się. To nie jest tak, że wszyscy, na przykład ja sam będąc w jednej restauracji na północy Japonii miałem pałeczki, ale po prostu to było tak silne, że to po prostu, a często jest też tak, że na przykład podczas kolacji szef sushi serwuje Ci prosto z dłoni do dłoni O wow, i to też są takie formy, które po prostu przyjmujesz nad kontuarem, nad barem i bezpośrednio już spożywasz. okej. Ja tak patrzę na prawo i lewo, jak idziemy, bo pierwszy raz jesteśmy w I- tym parku, prawda? I ja muszę znam nawigować tylko- jeszcze. Ja znam tam tylko ten początek. No właśnie, my tutaj zaszliśmy, nie wiem, już zaraz będziemy przy Krakowie. Wracamy do Warszawy. Ja się, no właśnie. Dobrze, wiesz o co chciałem Ciebie zapytać? O wielkość tego, bo mówisz, że na jeden kęs. To, a wy widzę, jako szefowie kuchni japońskiej, jak robicie sushi, no to macie bliski kontakt z klientem, prawda? Mamy. I to jest fajne. I teraz się zastanawiam, czy jak widzisz, że przychodzi na przykład młodzież, dziecko, albo ktoś ma, że tak powiem, mniejszy otwór Paszczowy. to czy w takim razie Staramy się. Tak, dopasowujesz wielkość porcji? Zdecydowanie. Ja osobiście jako szef muszę tak jakby być cały czas w interakcji. O, mikrofon zgubiłem. Dobra, podnieś go, zaraz Ci go przypnę, ale możesz dalej mówić. Zgubiłem mikrofon, ale to jest live, więc Dokładnie. widzicie wszystko. Tak jest, dobra, już teraz Mamy? powinno się Tak, także- trzymać. Poczekaj, albo na drugą stronę, o tutaj, dobra, jest. Jako szef kuchni muszę żyć w ciągłej interakcji z salą, z otoczeniem, z tym, co się dzieje. I na przykład jeżeli widzę, że dziecko zamawia sobie sushi, to nawet jeżeli gdzieś tam nie zostało to zaznaczone, to ja jednak staram się dopytać, czy to ma być z wasabi, no bo wasabi jednak dla dzieci no to jest troszeczkę zbyt ostre, czy może jednak bez wasabi. No i wtedy staramy się oczywiście zrobić mniejsze te porcje. Tak, fajnie, super. To mi się właśnie podoba, że Wy jesteście blisko nas, blisko ludzi. Przychodzi właśnie, przychodzimy do restauracji i mamy kontakt nawet wzrokowy tak. z Wami. I tutaj- widzimy, jak Wy to robicie. Często przychodzą do innych restauracji, szefowie są schowani, prawda? Gdzieś tam w innym No, pomieszczeniu. A tutaj to Tutaj jest często otwarta, tak, tak zwana otwarta kuchnia, więc No tutaj właśnie. wszystko jest na widelcu, no ale to też sprawia, że my się troszeczkę socjalizujemy ze społeczeństwem, bo to też nie jest tak, że każdy szef czy każdy sushi szef jest stworzony do rozmowy takiej face to face. Tak. A lubisz to? Uwielbiam, Lubisz, tak? uwielbiam. Oczywiście, że tak, to jest chyba najfajniejsza część takiej pracy, no bo to można poznać wiele ciekawych osobistości. Można dowiedzieć się też o wielu preferencjach takich typowo kulinarnych, czyli o tym, co mnie interesuje najbardziej. Natomiast to mówię, to jest bardzo ciekawa praca. Z mojej perspektywy chyba najlepsza, jaką mógłbym mieć. Super. Ojejku. Brawo dla Ciebie. Dziękuję. Pozazdrościć. Chociaż ja też nie O nie, mogę no nie narzekać. możesz narzekać. Dokładnie. Ważne, żeby robić To, co się to, kocha. co się lubi i szukać właśnie takich rozwiązań. Tego wszystkim życzymy. A wszystko jest oczywiście w naszych rękach. Dobrze. Powiedz teraz o różnych rodzajach kuchni, bo to mnie też interesuje. Pamiętam, jak się dzwoniliśmy tydzień temu, to powiedziałeś, że jest O też styl stylu, Nobu, tak. jest styl Nikkei. Tak. Wprowadź Mamy nas też- trochę. W ogóle mamy zobrazuj też- nam, jak to Mamy wygląda, te- proszę, bo to w są ogóle, ciekawostki. W ogóle byśmy powinni zacząć od takiego stylu Edomae, czyli najbardziej klasycznego stylu, na którym większość z nas się wychowała. A na pewno ja jestem wielkim orędownikiem takiego stylu. Styl Edomae to jest bardzo klasyczny styl. On powstał on powstał w Japonii w dawniejszym Edo, czyli dzisiejszym Tokio.
No i to jest to, co my znamy z dzisiejszego sushi, czyli te nigiri, hosomaki. Oczywiście nie było futomaków takich ogromnych, nie było uramaków, nie było tego wszystkiego. Tam jednak te nigiri i hosomaki. Jak dawno temu one powstały, te właśnie Ojej, inne zadajesz mi trudne pytania, wiesz? Okej. Nie, to jak nie znasz wiadomości, ja też Wiesz, ja generalnie... wielu rzeczy nie wiemy, ale możemy wygooglować później. Tak. Generalnie legenda miejska głosi, że to jeżeli chodzi o powstało te futomaki, te kalifornijskie maki, że to po prostu Japończycy, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, żeby w jakiś sposób zachęcić ludzi do ichniejszej kuchni, do ichniejszego stylu, po prostu w ten sposób zaczęli podawać sushi. Okej. Czy tak powstały też na przykład kuchnia fusion? Kuchnia fusion zdecydowanie w ten sposób powstała. No tutaj już wchodzimy w takie zakamarki jak różnego rodzaju sosy, spicy mayo, wasabi mayo, czyli majonez mieszany z proszkiem wasabi, czy wasabi mieszane z chili. I tutaj już to po prostu to już jest, że tak powiem, konsumpcjonizm. Okej. Czym jest styl Nobu? Styl Nobu wyróżnia się tym, że po prostu mamy na przykład sashimi i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Bo stałem się wielkim fanem tego niedawno. Mamy sashimi, które jest tradycyjne sashimi, jest podawane po prostu, że tak powiem, znowu nomenklaturą taką kucharską, sauté, czyli bez żadnych dodatków, sos sojowy obok, wasabi, imbir i to wszystko. Natomiast Nobu zapoczątkował podawanie sashimi z sosami, z różnymi sosami. Zaczął mieszać na przykład sos ponzu i podawać go po prostu rybę zamoczoną w tym sosie ponzu, czy też sosy na bazie pasty miso, przepraszam najmocniej. No i to po prostu w ten sposób to wyszło. Okej. A styl Nikkei? Nikkei, bardzo popularny ostatnimi czasy, polegający na łączeniu kuchni peruwiańskiej z kuchnią japońską. W takim najmocniejszym uproszczeniu, czyli ceviche, które zaczyna występować w kuchni japońskiej z japońskimi składnikami, tiradito. Czy dużo restauracji japońskich już, że tak powiem, miesza właśnie takie style? Tak, Czy... ponieważ jest to popularne, ludzie lubują się w takiej formie podawania, to raz, dwa, że się dobrze sprzedaje. No i tu już wchodzimy w takie stricte gospodarcze Tak, meandry, biznesowe. biznesowe, a poza tym jest to coś nowego. To też w jakiś sposób odświeża menu naszych restauracji, podejście do gości. Tak. Super. Czy w japońskiej kuchni jest sezonowość? Występuje sezonowość? Oczywiście, że tak. Powiedz, na czym to polega? No, tak jak generalnie w większości kuchni mamy sezon na dynię, mamy sezon na wiśnie, mamy sezon na różnego rodzaju. Teraz na przykład mamy zimno, więc mamy sezon na jeżowce, mamy sezon na małże, na sążaki, na przegrzebki. Także po prostu w ten sposób to działa jak w zasadzie w każdej kuchni. Okej. Czy mogę Cię poprosić, żebyś pokazał na swoim telefonie teraz zdjęcie tej ryby, która... Fugu. Tak, miałem. Jaka to jest ryba? Rozdymka. Rozdymka, To jest ryba, To która... Ty wyciągaj, no właśnie, a ja tylko powiem, to ta, która broni się tym, że jak ktoś ją zje, jakiś inny drapieżnik, to ona wybucha. Znaczy No tak może się nie powiększa Czekaj, i widzisz, miałem to zdjęcie, rozrywa od pokazywałem Ci. środka. Pokazywałeś mi i spokojnie, zatrzymajmy się nawet, będzie Ci łatwiej. Tam, jak uważasz? I gdzie jest? to w Japonii, z tego co mi mówiłeś, coś takiego przyrządzałeś. No ja tam byłem obserwatorem, ponieważ żeby móc przyrządzać taką rybę, tutaj mamy. Macio? Taka ryba. To pokaż ją tutaj, Poczekajcie, nie wiem czy powinno Mateusz być widać, złapie. okej. Okej, tak. Na talerzu jest podana, Tak. pokazana, a możesz ją pokazać, jak ją później, Mistrz przyrządził, oczywiście. bo to nie jest takie proste, co? No nie. W ogóle to odbywa się, sam rozbiór tej ryby odbywa się jak operacja. Słuchajcie, jak Okej. operacja. To wygląda w ten sposób. No.
Dla tych z Was, którzy oglądają nas na YouTubie, to widzicie to, ale dla tych z Was, którzy Słuchają podcastu. słuchają na Spotify albo na Apple Podcast, to musicie nam uwierzyć na słowo, albo czy to coś takiego wrzucałeś na swoje social media? Nie, ale wrzucę. To wrzuć i Piotrka social media, i żebyście śledzili, co robi, a robi fantastyczne rzeczy. Polecamy tutaj śledzić, bo myślę, że i mnie, i wielu tutaj z Was też ten temat bardzo zainteresował. Więc linki tutaj w opisie znajdziecie. Zajrzyjcie tam proszę. A już na koniec chciałem Cię zapytać o Twój tytuł Mistrza Europy. Gratulacje. Bardzo Ci dziękuję. Super. Od mistrza olimpijskiego usłyszeć się bardzo. Ja też bardzo mam miło. tytuł Mistrza Tak. Europy. I to jest fajne, prawda? Z różnych sportów, no, nawet nie sportu, bo Ty nie sportu, prawda? Chociaż z tego, co się domyślam, to przygotowanie do takich Mistrzostw Europy sushi, rozgrywek sushi, też trzeba, że tak powiem, się przygotować Trzeba i trenować. trenować, Jak to trenować. wygląda w ogóle? To znaczy, tak, zawody są typowo sportowe. To jest nasza technika wykonywana na czas, w pełnym skupieniu, w higienie pracy. No bo to Przed jest, jury, przed... przed międzynarodowym jury składającym się z najlepszych szefów sushi w tej dziedzinie. Tak? Dobrze. No, to zdecydowanie. No i po prostu przygotowanie do takich mistrzostw polega na codziennym wstawaniu rano, jechaniu do restauracji, przygotowywaniu talerza konkursowego, dania konkursowego plus trenowaniu technik. Oczywiście my te techniki trenujemy również w ciągu pracy, w ciągu dnia, no Tak. bo to, tak sobie właśnie o tym myślałem po tej naszej rozmowie, że w zasadzie Ty też nie mógłbyś tylko pojechać na trening i skończyć. To by tak nie działało. Musisz gdzieś tam, czy te swoje żywieniowe zasady trzymać, czy żyć w takim troszeczkę reżimie. Tak. Tak to A nazwę. nawet jak potrenuję, wiesz, jakieś, nie wiem, zwroty albo starty, to później zawsze na koniec treningu organizujemy sobie wyścigi. I można by powiedzieć, że Ty trenując tam jakiś, rozumiem, element, który będzie później sprawdzony podczas Mistrzostw Europy, to później tak możesz, że tak powiem, Mogę, tak. w tej rywalizacji, jak klienci przyjdą do restauracji, Troszeczkę no to tak. już to, że tak powiem, wdrożyć, prawda? ja też trenowałem na przykład na zasadzie stopera, bo mamy wytyczony czas, to jest 45 minut na przygotowanie od A do Z, czyli razem z ustawieniem stanowiska, z wyfiletowaniem ryby, ze wszystkim. No i ja ze stoperem w ręku po prostu rozstawiałem sobie całe stanowisko i do momentu, dopóki nie zostało mi 15 minut zapasu, czyli nie zrobiłem tego w pół godziny, uważałem trening za nieudany. Ha, proszę. Jak często odbywają się takie Raz do roku. Mistrzostwa Europy? Raz do roku. Okej. Raz do roku. Czy inni Polacy też brali udział? W tym roku tak. W tym roku mój serdeczny kolega Kordian Godlewski brał udział. Pozdrawiamy Kordiana. Nie wiem z jakim efektem tam to się zakończyło. Natomiast, bo nie mogłem uczestniczyć tak jakby w tym przedsięwzięciu ze względów na te zawodowe gdzieś tam zobowiązania. Okej. A jeszcze tylko chciałem Cię zapytać, czy jest system kwalifikacji do tych Mistrzostw Europy, czy każdy sushi Jest. szef może To znaczy się zgłosić? Są pewne wymagania. Przede wszystkim my musimy mieć udokumentowany co najmniej 5-letni staż. No bo to wiadomo, że po roku pracy czy po 2 latach pracy jest bardzo, to nie wiem jak bardzo utalentowany musiałby być szef, żeby po roku czy po 2 latach opanować całe te tajniki i móc startować. To raz, a dwa, że odbywają się u nas w kraju Mistrzostwa Polski. O, które fajnie. są Startowałeś w takich Mistrzostwach Polski wcześniej? Oczywiście dwukrotnie. Fajnie. Oczywiście dwukrotnie. Raz zająłem 3. miejsce w 2019 roku, a w 2024 roku właśnie przed Mistrzostwami Europy zdobyłem Mistrzostwo Polski, także w jednym roku zaliczyłem 2 tytuły. Fajnie. I te Mistrzostwa Polski polegają na tym samym, co później Bardzo rozgrywka na podobnym, Mistrzostwach? bardzo Fajne, podobnym, czyli bardzo takie, podobnym. tak jak ja kiedyś pamiętam, szedłem po tej drabince i najpierw były Mistrzostwa Warszawy, później województwa, Dokładnie. później Mistrzostwa Polski, dopiero później Mistrzostwa Europy, a później Mistrzostwa Świata. Będziesz startował w Mistrzostwach Świata? Nie wiem jeszcze, wypadłem z treningu naprawdę, więc poza tym to jest niestety ogromny koszt. To jest jedno, bo my nie mamy sponsorów, więc my się sponsorujemy sami. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, że jednak to jest ogromne zmęczenie organizmu. Tak.
To jest Dużo by rzeczy du- trzeba bardzo, włożyć, bardzo dużo. w To jest- takie przygotowania, prawda? To tak. I można mi wierzyć lub nie, ale ja po prostu po zdobyciu Mistrzostwa Polski, po Mistrzostwie Europy troszeczkę miałem chwilę czasu na świętowanie, natomiast po Mistrzostwie Polski, gdzie ja naprawdę bardzo chciałem i bardzo dużo czasu poświęciłem i energii na trening, ja nie miałem siły na świętowanie. Ja po prostu chciałem wrócić do domu i położyć się spać. Tak. To było jedyne, o czym marzyłem. Skąd ja to znam? No dobrze, fajnie. Piotr, jeszcze raz gratulacje, jeszcze raz bardzo dziękuję Ci za super spacer. Jak się Dzięki czujesz? Mateusz za zaproszenie. Super, rewelacyjnie, Fajnie, naprawdę. ciepło się zrobiło, co? Tak, tak. No. W ogóle mieliśmy niesamowitą dynamikę, może szliśmy sobie takim średnim tempem, ale ile Ty nam fajnych rzeczy powiedziałeś. Ja sobie Cieszę się. jeszcze raz posłucham w weekend tego naszego dzisiejszego Power Walka, bo super fajne A rzeczy. myślę, że nie wyczerpaliśmy tematów w 20%. No właśnie, właśnie. Tak? Nawet? Nawet. No to może Dobra, jeszcze się dobra, kiedyś umówimy dobra. na spacer. Jeżeli Wam się podobało, Z jeżeli przyjemnością. macie jakieś pytania właśnie do Piotra, to napiszcie je w komentarzu, dajcie kciuka do góry, przekażcie to innym, którzy może... Zasubskrybujcie, słyszałem, ja oglądam No. trochę, to trzeba subskrybować. Tak, właśnie i wtedy jakoś idziemy. No i zajrzyjcie do opisu tutaj, gdzie są linki fajne do różnych ciekawych rzeczy, między innymi do profili Tomka, przepraszam, Piotrka. Piotrka. Tomek też może być. Okej, Bardzo fajnie, super. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, dzięki jeszcze raz. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Hej. Cześć, pa. Cześć. Partnerem serii Spacerem po Japonii jest Yokohama, producent japońskich opon klasy premium.